Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać dwa moje pajączki, które niby są do siebie podobne, niby są inne. Co ich łączy? Jedna wspólna nazwa. No, jakoś tak. O co chodzi? Już tłumaczę. Do 2017 roku mieliśmy jednego pajączka w Polsce, który miał nazwę polską ptaśnik kędzierzawy. No i wszystko było ok. W 2017 roku do Polski dotarł drugi pajączek, który wyglądał podobnie i miał tą samą nazwę. W międzyczasie zmieniła się nazwa na Tlitocatl albo Pilosus. No i trzeba było jakoś rozróżniać te dwa pajączki, które mają tą samą nazwę. Zaczęto mówić na tego nowego pająka, że to jest z Nikaragui, czyli Tlitocatl albo Pilosus nicaragua. No i po jakimś czasie przypięto do tego starego pająka, który był już w Polsce, Honduras. Trochę chyba namieszałem, no ale generalnie chodzi o to, że mamy dwa pajączki, które mają tą samą nazwę, są do siebie podobne i po prostu odróżniamy je tylko w nazwie tym, że do tego starego pająka, który był wcześniej w Polsce, dokładamy, czy mówimy, że to jest Honduras, a do tego nowego, który przybył od 2017 roku do Polski, dopisujemy po prostu Nicaragua, żeby je rozróżniać. Także w nazwie oficjalnej nie ma Honduras i Nicaragua, po prostu jeden jest z Hondurasu, a drugi jest z Nikaragui. Ale generalnie jeden i drugi według internetów występuje tu i tu. Także też taka ciekawostka. Nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, może ktoś z Was wie. Także prosiłbym, żeby dał mi znać, jeżeli wie, dlaczego na jednego mówimy Honduras, na drugiego Nicaragua, a generalnie według tego, co opisane jest w internecie, dwa te pajączki, które różnią się między sobą, występują na tych samych terenach. Ja w tym filmie będę używał nazw Honduras i Nicaragua, po prostu mi jest łatwiej i szybciej o tym opowiadać, no ale wytłumaczyłem wszystko, także wszyscy powinni wiedzieć, o co chodzi. Jutro jest Zoegzotyka w Zielonej Górze, na którą serdecznie wszystkich zapraszam. No i co? Przechodzimy do prezentacji pajączków. No to jedziemy z tematem. Porównamy sobie dwie samiczki, albo może nie. Najpierw odstawimy i pokażę Wam tą samiczkę. O, to jest samiczka, która przyjechała z Nikaragui w sierpniu 2017 roku. Przyjechała do Hiszpanii. Według papierów potem trafiła do Francji. Z Francji przyjechała do Polski, gdzie ją nabyłem i teraz przyjechała do Berlina. Także przejechała, można powiedzieć, szmat drogi. Jest to samiczka, która prawdopodobnie jest z odłowu, ale nie jestem pewny, nie chcę mówić, ale już po prostu po 3 miesiącach u mnie dała mi kokon, także była dopuszczona. Dziwnie to by wyglądało, gdyby ktoś tam sobie dopuścił ją, sprzedawał. Mam na nią CITES, także prawdopodobnie gdzieś tam, prawdopodobnie z odłowu jest. No ale tego na 100% nie wiem, tak się domyślam. Samiczka, która po 3 miesiącach dała kokon, było 750 coś tam małych. Dała mi 2 kokony. No i sobie jest. Dobrze się miewa. I przeszła wylinkę 3 miesiące temu. I tak sobie wygląda. Proszę bardzo. Aha, w tych pudełkach, co ja tutaj pokazuję, te pająki, broń Boże, nie trzymajcie pająków. Znaczy możecie, ale nie powinniście, ponieważ no ja wyciągam z terarii, czyszczę terrarium, wtedy przekładam do takiego pojemnika i mam, jak to się mówi, pomysł czy materiał na zrobienie filmu.
Ja uważam, że to jest fajny pomysł, żeby trzymać w tym pojemniku do nagrywania filmów, bo w terrarium wiadomo, raz się pokaże, raz się nie pokaże, a tutaj w całej okazałości można zobaczyć, jak pajączek wygląda. Także pojemniki tylko na potrzeby filmu. No do tej samiczki muszę trochę podchodzić z respektem, bo prawdopodobnie to dzikus jest, także inny charakterek. No i to tak wygląda. Nie jest taka bardzo kudłata jak po samej wylince. One są strasznie kudłate po wylinkach, ale z biegiem czasu, czym dłużej od wylinki i czym bliżej do nowej wylinki, one tracą te włoski, lub to tak optycznie wygląda, że mają ich coraz mniej. Dobra, to żeby był komplet, pokażę teraz dorosłego samca Nikaragui, jak to wygląda. Także niestety jest to mój ostatni samiec, czysto gatunkowy, ponieważ pochodzi właśnie od samiczek, które do mnie przyjechały z zagranicy i tu można mieć pewność na 100%, że to jest oryginał. Tak to wygląda. No i nie wiem, właśnie nie jestem pewny, czy dopuszczać, czy nie dopuszczać, ponieważ no, to są pająki, które tak samo rosną jak brachypelmy, tak samo o nie trzeba dbać, karmić, opiekować się, rosną tak samo długo, a co do czego to no wiadomo, finansowo jest to 30% tego, co przy brachypelmach. No zobaczę, pomyślimy, może dopuszczę, ale może tylko jedynie dlatego, że to jest naprawdę ostatni samiec, jakiego mam w swojej hodowli, którego jestem pewny, że na 100% jest pajączkiem z Nikaragui. On jest napełniony, także jemu nie w głowie gryzienie czy jedzenie. On po prostu szuka dziewczynki, którą chętnie się zaopiekuje. Teraz sobie przejdziemy do porównania tych dwóch pajączków. O, mam nadzieję, że będą grzeczne i współpracowały. Po lewej stronie mamy Honduras, po prawej mamy Nikaraguę. Próbujemy, może się pokażą. Tak myślałem właśnie, żeby zrobić w ten sposób, porównać, żeby one były, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak one wyglądają. No, spróbujemy. O, teraz nie ruszaj się. Daj do tyłu. Nie. Nie chcę, żeby one tam wystartowały do siebie, żeby coś sobie zrobiły krzywdę. No ale jak widzicie, po lewej mamy Honduras, po prawej mamy Nikaraguę. I teraz tak, Honduras mamy, zaczynają ruszać się. Honduras mamy 4 miesiące po wylince. Tak, 4 miesiące po wylince, a Nikaragua jest 8 miesięcy po wylince. Kwietnia, no to jest 8 miesięcy po wylince, także widać, no ona już tak ściemniała, nie jest taka srebrna. W porównywaniu można porównać do Hondurasu. O! I to tak wygląda. Ja może Wam coś jeszcze opowiem. Zamkniemy tego, żeby mi było wygodniej, bo tu trzeba patrzeć. Ja się boję, żeby tam jedna drugiej nie skoczyła. Bo tutaj kamery, te sprawy. Jak zaczynałem z tymi pajączkami, sprawdziłem na internecie. Było to, że pochodzi z Hondurasu, Gwatemala, Panama i Kostaryka.
Potem zaczęto dopisywać, nie wiem dlaczego, że też w Brazylii występuje, w Wenezueli, w Meksyku, w Nikaragui. Także nie wiem, czy to zostało już odnalezione na tych terenach, czy po prostu ktoś to tam sobie dopisał, żeby więcej państw było. Jestem ciekaw, jak to tam faktycznie jest. Honduras zamieszkuje górskie i wilgotne lasy tropikalne. Został odkryty przez Valerio w 1980 roku na Kostaryce. No i teraz mam taką śmieszną informację, może ktoś lepiej się ode mnie się zna, może ktoś ma lepsze informacje. Wszystkie informacje na temat pająka Nikaragui są kopiuj wklej z tego pająka na tego. Czyli ta sama data odnalezienia, te same państwo. Także bardzo śmieszna historia. Nie wiem, o co chodzi, czy komuś się nie chciało po prostu w internetach opisywać Nikaragui. Na 100%, jak sobie sprawdzicie, obydwa te pająki mają ten sam opis gatunkowy, te same kraje, w których występują, no i tego samego pana, który je odkrył w tym samym roku i w tym samym państwie. Także bardzo śmieszne. Wiadomo, w Polsce dużo osób pyta się, który pająk na pierwszego. Wiele osób mówi wszystko jedno, który. Tam wymienia różne pajączki. W Niemczech jest tak, że jeżeli jest powiedziane, że pająk ten akurat z Hondurasu powinien być na pierwszego, Niemcy wszyscy je kupują. Jest to bardzo śmieszne. Niemiec nic nie zrobi bez przeczytania. Także jak jest napisane w książkach czy gdzieś tam na internetach, że ten jest pierwszy pająk, powinien być jako pierwszy na pierwszego. Także wszyscy początkujący hodowcy kupują tego. No i wam tutaj teraz wyświetlę ceny, jakie są tych pająków w Niemczech od L1 do młodej, dorosłej samiczki. Także sami widzicie, że 95 euro kosztuje według mnie taka samiczka jak ta, bo to jest młoda samiczka, jeszcze nie dorosła, ale już tak no prawie. Wielkościowo, jak to się mówi, prawie, no ale to jeszcze według mnie to jeszcze rok, dwa, żeby była taka do dopuszczania gotowa. Śmieszna historia. Zobaczycie jeszcze, tutaj wam pokażę, może im wkleję wam, jakie inne pająki kosztują w Niemczech, bo to są też naprawdę inne ceny niż w Polsce. Także to tak wygląda. Ja osobiście uważam, że te pająki są odporne na błędy hodowców. Kto się zna, ten wie, potwierdzi to. Dla początkujących super pająk. Można je trzymać bez grzania. Oczywiście to się łączy z tym, że po prostu pająki wolniej rosną, mniej jedzą, ale naprawdę no nie idzie tego pająka zepsuć, jak to się mówi. Zrobimy tak. No i jeszcze może dla widzów zrobimy coś jeszcze. Postaram się, żeby to mi nic nie uciekło. No, zrobimy takie dopuszczanie na wizji. Zobaczymy, może coś z tego będzie. Jak to postawić? Tak i tak, o. O. No i co? No i czekamy, czy coś z tego będzie. Coś zamarły, także tego pana może nic z tego nie być, bo po prostu nie są w swoich terariach, one siebie nie czują nawzajem. O, on będzie maszerował, on nawet nie wie, gdzie samica jest, ponieważ on nie wszedł do jej do terrarium, tylko do pojemnika, do którego przełożyłem przed chwilą. O, nawet jej nie widzi. On jest za ładny, żeby go zjadła. Coś zrobimy zaraz. Chodź tutaj na rączkę. O. Dobra, przestawimy tutaj. O, pukają tam łapką.
Muszę się przygotować w razie czego, żeby łapać jednego albo drugiego. No niestety nic z tego nie będzie. Zabierzemy samczyka. O. Tak. Samiczkę zabierzemy. Ona tu się źle czuje. To nie jest jej terrarium. Nie ma w ogóle jej pajęczyny. Samiec też jakiś taki niejaki. Także chciałem Wam pokazać, ale niestety w takich pojemnikach tymczasowych na 5 minut chyba nic z tego nie będzie. Teraz Wam jeszcze pokażę z bliska te dwa pajączki. Tak. O. Najpierw bym chciał je tak samo pokazać, ale to będę musiał jakieś coś innego wymyśleć. O. Także widzicie, że jeden jest 8 miesięcy po wylince, drugi 4. No i sprawne oko wyłapie, ale prawie są identyczne. Ja uważam, że moje Hondurasy są tak samo włochate, a niektóre nawet bardziej od Nikaragua.
Jestem ciekaw waszego zdania, który z tych pająków jest ładniejszy? Czy Nikaragua, czy może jednak Honduras? Napiszcie mi w komentarzu, jestem ciekaw waszego zdania na ten temat. A jeżeli lubicie takie materiały, interesujecie się terrorystyką, zostawcie suba, łapkę w górę i widzimy się za 2 tygodnie w kolejnym filmie. Cześć!